Niedawno na Discordzie skontaktował się ze mną użytkownik Caros. Wspomniał o dodaniu kilku swoich groszy do heroskowego świata w postaci własnego moda do moda, a konkretnie Hoty. Mowa o Pumpkin Patch. Jako, że to temat związany z Heroesami, to nie mogłam nie rzucić okiem na te modyfikacje. W założeniach miały zostać wprowadzone zmiany dotyczące quality of life, balansu, contentu, jak i wprowadzenie nowego programu ułatwiającego edycję własnej gry. Jako, że powstał już dobry i szeroki materiał na temat tego patcha na kanale Krzysia Pasztecika 12, co serdecznie polecam i link możecie znaleźć w opisie, tutaj postaram się przekazać moje wrażenia oraz opinię, zamiast opracowywać każdy element z osobna. Aktualna wersja moda, o której będziemy mówić, to wersja 1.4.0. To co? Jedziemy z tematem. Zacznijmy od tego, że samą modyfikację instaluje się bardzo łatwo. Wystarczy pobrać ją ze strony i wrzucić do odpowiedniego folderu z grą. Najlepiej pobrać najnowszą wersję, bo inaczej możemy mieć konflikt z Hotą. Najbardziej zainteresowała mnie w tym modzie próba balansu Inferna, jako że przy okazji frakcji w pigułce trochę się gimnastykowałam przy próbie farmienia koziołków. Zastanowiłam się, jak można ładnie podrasować te frakcje, aby z kolei nie przesadzić w drugą stronę. I jednak, o ironio, diabeł tkwi w szczegółach. Jedną z bardzo znaczących zmian w tym mieście jest modyfikacja statystyk startowych heretyków. Zabranie punktów z obrony i dodanie ich do wiedzy daje w końcu im szansę na rzucanie swoich zaklęć w tej samej turze. Nieśmiertelny przypadek Xarfaxa i jego kuli ognia. Co jest ogromną zmianą na korzyść tego miasta, bo wcześniej to jedynie Aiden miał cokolwiek do powiedzenia pod kątem many. W dodatku, co do wcześniej wspomnianej farmy, dostajemy bohaterkę Atę ze specką w dyplomacji oraz zaklęciem wizji. Sprytne kombo do zbierania jednostek po mapie i spalania ich do summonowania koziołków. Upgrade demonów jest droższy, ale jednostka ta dostała umiejętność specjalną szarżę, co otwiera drzwi do różnych strategii. Spadł koszt kupna czarcich lordów, nieznacznie, ale zawsze coś. Co ciekawe, podczas rozmowy z twórcą moda zapytałam, czy nie myślał o podrasowaniu umiejętności tych biczujących jednostek. Okazało się, że taki pomysł faktycznie był rozważany. Co więcej, Hex Swapper, program towarzyszący modowi, daje możliwość modyfikacji czarcich lordów w taki sposób, by mogli użyć swojej specjalnej zdolności aż 3-krotnie. Na razie jest to dostępne tylko w wersji nieoficjalnej, która możliwe, że niedługo się pojawi. Oprócz tych dużych zmian, wprowadzono jeszcze korekty względem przyrostu chowańców i chochlików, ich zdolności specjalnej oraz piekielnych ogarów. Zmodyfikowano też niektóre budynki pod kątem wymogów. Nie tylko Inferno dostało sporo zmian. Zamek otrzymał serię usprawnień dotyczących budynków, ale najważniejszą dla mnie kwestią było znerfienie szybkości Archanioła oraz dodanie nowej bohaterki Gwyneth. Jej specjalizacją jest nauka czarów. Dosyć nietypowe, ale jeśli odpowiednio wykorzystane, może dać całkiem ciekawe wyniki. Jak wspomniał Żużel pod filmem Krzysia Pasztecika, z jej grafiki powstał portret innej bohaterki tego miasta, Sylwii. Forteca dostała Winstona, czarodzieja, maga, ze specką w precyzji i umiejętnością łucznictwa w podstawowym secie umiejętności. Loch za to dostał w sumie dobrze już nam znaną postać z innych części, Archibalda, ze specjalizacją w taktyce. W sumie, jak się tyle knuje, to trzeba mieć myślenie strategiczne. Albo skończy się zamienionym w kamień. Trzeba też pamiętać, że Archibald jest bohaterem kampanijnym. Trzeba go tak jakby włączyć osobno. Nie znajdzie się go na szablonie od tak. Ciekawe swoją drogą, że Archie zmienił w takim razie frakcję, ponieważ w Might and Magic 7 związany był z nekropolią. Miasto dostało również kilka ważnych usprawnień pod kątem balansu, jak zwiększenie kosztów w postaci zasobów i złota dla portalu przyzwania czy wiru magii. Duży rework zaliczyła również magia. Moją największą uwagę przykuło podrasowanie magii ognia oraz ujednolicenie zaklęcia portal miejski do każdego rodzaju magii kosztem podwyższonego zużycia many. Mamy zboostowanie Grala w lochu, cytadeli i twierdzy.
oraz balans co po niektórych artefaktów. A skoro o nich mowa, zaszły tutaj dosyć interesujące zmiany, zarówno pod kątem kategoryzacji niektórych artefaktów oraz ich właściwości. Co najbardziej przykuło moją uwagę, to zupgrade'owanie statusu artefaktów dających boosty do szybkości i to nie tylko jednostek. Mowa tu oczywiście o naszyjniku przyspieszenia, będącym teraz pomniejszym artefaktem, płaszczu zwinności, który awansował na relikt, oraz butach przyspieszenia, mających teraz klasę potężnego artefaktu. W sumie nie dziwne, bo są to itemki mocno wspomagające rozgrywkę, zwłaszcza we wczesnym etapie gry. Pamiętam, jak raz splusowałam mapę głównie dlatego, że dosłownie 2 kroki dalej od miasta miałam na prostym strażniku buty przyspieszenia. Albo nerf miecza anielskiego sojuszu, co uważam za całkiem słuszne osłabienie, bo jest to jeden z najbardziej OP setów w całych heroskach. No, nie licząc zbroi przeklętego czy mocy ojca smoków, do którego w Pumpkin Patchu poszedł boost w postaci całkowitej odporności na magię, zamiast na czary poziomu 1-4. Więc w tych przypadkach IMO całkiem ładnie zbalansowane zmiany. Przyjemnym zaskoczeniem patrząc na lore serii jest to, że ostrze Armagedonu można teraz złożyć z potężnych artefaktów tak, jak jest to robione w kampanii Inferno. Mowa o zbroi ognistej mocy, tarczy potępionych, mieczu ognia piekielnego oraz kuli stałości. Doceniam tę zmianę, ponieważ jak człowiek o tym pomyśli, to faktycznie dziwne, że w samej grze, gdy włączymy możliwość posiadania ostrza Armagedonu, nie musimy go składać. Od teraz możemy poczuć się jak Xeron w swojej misji poszukiwania składowych tego potężnego miecza. I by było sprawiedliwie, zmianom uległy też statystyki tak, by odzwierciedlały potężne artefakty potrzebne do złożenia. Kudos! Pumpkin Patch to miłe zaskoczenie, jak można rozwinąć klasyka, nie robiąc mu przy tym krzywdy. Widać, że jest to zrobione z głową, zwłaszcza pod kątem Inferna. Ruch z portalem miejskim ładnie wyrównuje szanse, bo nie ogranicza nas już tylko do jednego rodzaju magii, która i tak jest już OP. Jak lecą nerfy, mają uzasadnienie, a boosty nie są przesadzone. Więc jeśli chcecie spojrzeć na swoją ulubioną grę pod innym kątem, to ten mod to dobry kierunek. A wy, jakie mielibyście pomysły na zbalansowanie gry? Co można byłoby jeszcze dodać? Dajcie znać w komentarzach, a tymczasem widzimy się w kolejnym materiale.